Hej, witam Was serdecznie na kanale The Veggie Biker. Ostatnio opowiedziałem Wam odnośnie mojej listy życzeń i produktach, które chciałbym kupić do mojego motocykla. A dzisiaj opowiem Wam o mojej liście zakupów związanej z wyjazdami pod namiot. Zapraszam. Numer 1 na liście to nowy namiot. Chcę wymienić nasz stary, z którym przez ostatnie 2 lata jeździliśmy na wycieczki. Został on zakupiony w Decathlonie za bodajże 20 funtów. Nie jest zepsuty, ani też nie ma co na niego narzekać, ponieważ rok temu w Cornwalli złapała nas w nocy burza z wiatrami, które dochodziły do 60 mil na godzinę i namiot składał się w różne formy, o których nawet nie przypuszczałem. Wyglądało to tak, jakby ktoś się rzucał na nasz namiot, do tego stopnia, że aż dropik dotykał naszych twarzy i stóp. Była to jedna z tych nocy, co nawet stopery w uszach nie pomogły, by się wyspać, a na pewno nie zaliczę tej nocy też do przyjemnych i przespanych. Najbardziej martwiłem się, ponieważ wydarzyło się to w 4. noc z 7 zaplanowanych, ale na szczęście namiot przetrwał i rano szybko się spakowaliśmy, bo zapowiadane były burze i pojechaliśmy dalej. Zdecydowaliśmy się na kolejną noc jednak zostać w hotelu, by odespać tą nieprzespaną noc. Dlatego od nowego namiotu oczekiwałbym, że będzie go można złożyć mniej niż 10 minut. Następnie, aby nie trzeba było najpierw rozkładać sypialni, później tropika, tylko od razu coś na zasadzie top-up. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ przy angielskiej pogodzie nic nie jest pewne, a najgorsze co może być od przemoknięcia to brak możliwości wyschnięcia i marnowanie czasu na suszenie środka namiotu w mokrych ciuchach, bo brakuje miejsca, by je wysuszyć. Kolejnym kryterium przy wyborze to miejsce, gdzie można podczas właśnie deszczu lub mocnych wiatrach zrobić sobie ciepły posiłek, herbatę bądź kawę bez zmoknięcia i ciągłego wiania wiatru w twarz. Także kolejnym czynnikiem to jest waga, którą chciałem mieć w moim wyborze. Chciałbym, by nie ważył powyżej 3 kg po złożeniu, i po złożeniu nie zajmował więcej miejsca niż obecny, czyli 15 litrów. Niestety nie udało mi się znaleźć namiotu, który spełnił wszystkie moje kryteria, ale za to znalazłem taki, który odhacza większość oraz niespodziewanie posiada funkcje, o których nawet nie myślałem. Jest nim namiot Coleman Maluti 3, nie mylić z malutkim. Jest to lekki 3-osobowy namiot turystyczny. Posiada semi-geodezyjną konstrukcję z systemem Easy Setup, który podobno ułatwia montaż i demontaż namiotu i mam nadzieję, że niedługo to sprawdzimy. Posiada sypialnię z rozwiązaniem Blackout, która pomaga utrzymać właściwą temperaturę w namiocie, oddając jej nadmiar zgromadzony w ciągu dnia do środka w nocy. Oraz najważniejsze, obszerny przedsionek z 2 wejściami i jedynie czego mi tu brakuje to takiego okienka z przodu, ale do tego albo się przyzwyczaimy, a jak nie, to może znajdziemy jakiś sposób na przerobienie tego lub kogoś, kto nam to zrobi. Całą specyfikację zamieszczam w opisie pod filmem tutaj na dole. Daj zupa, łapkę w górę, żeby z namiotem nie było takich samych problemów jak z piecykiem i by długo służył. Dzięki. Numer 2 na liście to zestaw naczyń z gaczkiem i od razu numer 3 patelnia, gdzie wszystko składa się w fajną jeden zestaw cały. Szukałem czegoś fajnego, kompaktowego. Tutaj znalazłem super opcje z firmy C2 Summit i ich składane silikonowe naczynia. Zestaw XSET 31, gaczek 2,8 litra i z 2 zestawiami naczyń, co można połączyć z moim numerem 3 na liście patelnią X-Pan i będziemy mieć cały fajny zestaw kaczków, który po złożeniu zajmuje 23 cm średnicy, 5 cm grubości, co daje tam w okolicach 3 litrów i nie waży 1 kg. Całość nam powinna wystarczyć, jako że już posiadamy piecyk z pojemnikiem do gotowania wody, także dodatkowe te 2 naczynia do gotowania i smażenia są już luksusem i zdecydowanie wystarczy do przyrządzenia ciekawszych potraw niż zupki chińskie. W opisie będą linki do tych produktów, także
Proszę sobie obejrzeć. Numer 4 to zestaw sztućców, tutaj ponownie Sea2 Summit, które są najbardziej zbliżone do tych domowych. Są wykonane z aluminium, które jest lekkie i trwałe. Dodatkowo nie byłem w stanie znaleźć nic ciekawszego, aczkolwiek są one jedne z droższych sztućców, jakie można zakupić na rynku. To są moje priorytety na zakup na ten rok, które przydałoby się wymienić, dzięki czemu powinniśmy zaoszczędzić trochę miejsca oraz podnieść nasz komfort odpoczywania podczas kempingu. A z mniejszym priorytetem podchodzę do moich kolejnych produktów, które chciałbym się zaopatrzyć w przyszłości, może w tym roku, może w przyszłym. Numer 5 jest to zestaw przyborów kuchennych do gotowania, czyli szpatułka oraz łyżka do mieszania. Tutaj mam trochę trudny wybór między Jetboilem a GSI Autor, ale pewnie kupię tej drugiej firmy, ale muszę jeszcze przeglądać kilka testów na YouTubie, zanim się zdecyduję. Numer 6 jest to wielofunkcyjna deska do krojenia, którą można zmienić w przenośną umywalkę. Jest to bajet, który chciałbym posiadać, przetestować, a że w tym momencie nie posiadam ani jednego, ani drugiego, a deska to mogłoby być ciekawe rozwiązanie, ale muszę znaleźć coś w miarę kompaktowego i przejrzeć, jakie są opcje na rynku. Na pewno jest coś ciekawego. Numer 7. Jakiś bardzo lekki stolik, na którym można by położyć na przykład deskę do krojenia. Znalazłem coś takiego a la plastikowy stoliczek składany, który nie waży więcej niż 100 gram i po złożeniu wygląda jak gruby zeszyt. I albo kupię dwa takie, albo znajdę jakiś sposób na ich łączenie, albo sam spróbuję sobie coś takiego zrobić. Swego czasu widziałem chyba gdzieś filmik na internetach, taki instruktażowy, jak to można sobie zrobić. Do tej listy mógłbym jeszcze dodać wymianę pompki elektrycznej do wyciągania powietrza z worków próżniowych, ale już miałem coś takiego i nie sprawdziło się to do końca, ale może znajdę jakąś mikroręczną pompkę do worków próżniowych, bo tą co mam jest duża. Chyba że masz coś takiego, widziałeś lub coś, to napisz w komentarzu, daj mi znać. Może korzystasz z innego rozwiązania do worków próżniowych, do ubrań, także daj mi znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Cześć.